Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę nieszczelnością jelit, ponieważ jest to temat dość popularny, który praktycznie dotyka bardzo wielu ludzi. Jedni mówią, to jest mit, drudzy mówią, to jest prawda. Są na to badania, które też to pokazują, że niestety, ale jest to prawda. I do czego w ogóle się to przyczynia? Drodzy widzowie, nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Kliknijcie też sobie w dzwoneczek. Nie zapomnij również polajkować tego filmu. Pozostaw po sobie też jakiś komentarz. Jeżeli możesz, udostępnij nasz film dalej. Za to Ci serdecznie dziękujemy, bo pomaga nam to w rozwoju tego kanału. Moi drodzy, przyczynia się to przede wszystkim do bardzo wielu chorób. Ponieważ kiedy jelito jest nieszczelne, przez bariery jelita zaczynają przedostawać się do organizmu różnego rodzaju białka, inne pokarmy, które nie są strawione, większa ilość toksyn i tak dalej. I one krążą w układzie całym naszym. Wtedy nasz organizm zaczyna widzieć te rzeczy i dla niego to są po prostu wrogowie. Więc po prostu zaczyna się koncentrować na nich i tutaj zaczyna się cały problem. Przeważnie zaczynają się choroby autoimmunologiczne. Ponieważ kiedy takie rzeczy, które nie powinny się dostać do naszego organizmu przez jelita, przedostaną się do środka, zaczynają osadzać się w różnych narządach. Mogą się osadzać w skórze, wszędzie, po prostu gdzie by nie popadło. I w tym momencie, gdzie one tam się osadzają, tam nasz organizm widzi wroga, ciało obce, którego nie powinno tam w środku być. I w tym momencie organizm zaczyna się koncentrować na tym i powstaje tak zwana autoimmunologia. Powstają też różnego rodzaju inne problemy, jeżeli chodzi właśnie o nieszczelne jelita. Co to powoduje? Powoduje to przede wszystkim niezdrowa dieta, to jest numer 1, czyli wszelkiego rodzaju pieczywa, jakieś bułeczki, ciasteczka, tego typu rzeczy. Słodycze to powodują, ponieważ tam jest przeważnie gluten, który niestety ale uszkadza ściany jelit. Kiedyś gluten był inny, ponieważ nie był zmodyfikowany. Dziś mamy niestety zboża zmodyfikowane specjalnie, ponieważ za zboża, w których jest więcej glutenu, płaci się dużo więcej rolnikom, ponieważ lepiej się kleją bułeczki, chleby i tak dalej, ponieważ gluten jest klejem. I tu pojawia się ten cały problem dzisiejszego świata. Oczywiście mamy też inne czynniki, jak i pestycydy, herbycydy, które również pomagają rozszczelnić jelita. Stres również bardzo fajnie tutaj działa na to. I zjedzenie na przykład jednego batonika. Ktoś powie, a zjem sobie dzisiaj jednego batonika, to tam jest spoko. Moi drodzy, po zjedzeniu jednego batonika 50% bakterii, pozytywnych bakterii w jelitach po prostu idzie. Adios, do widzenia, już ich nie ma. I trwa to 3 miesiące, zanim jelito się odbuduje. 3 miesiące. Czyli za każdym razem, kiedy zjesz tego batonika, masz 3 miesiące startu od nowa. To również było pokazane u dzieci z autyzmem. Wystarczył jeden batonik i wszystko zaczynało się od nowa. Trzeba było od nowa zaczynać po prostu ten proces cały opanowywać. Jeden raz wystarczy. To samo się dotyczy bułeczek i tak dalej, i tak dalej. 3 miesiące jesteśmy rzuceni do tyłu. Jak to sprawdzić? Bardzo prostym testem jest test tak zwany buraka, czyli po prostu wypijając buraczki, sok z buraczków, będziemy sikać na czerwono, znaczy, że mamy rozszczelnione jelito. Nie będziemy sikać na czerwono, znaczy, że wszystko jest ok. Jedni powiedzą, to jest bójda, bo zawsze będziesz sikać na czerwono. Nie, to ja powiem, że to jest bzdura, bo ja nie sikam na czerwono po buraczkach. I czemu nie? Jestem jakimś, nie wiem, fenomenem, że nie sikam na czerwono po buraczkach, gdzie kiedyś sikałem na czerwono po buraczkach. Więc o co chodzi? Jest Was więcej, ponieważ już wielu z Was też pisało, że robiliście test i już tego nie macie, tego problemu. Ale to jest po prostu zoptymalizowanie swojej diety. To jest numer 1. Bez tego nie ma szans. Nie ma szans, żeby się tego pozbyć. Trzeba po prostu swoją dietę ustawić, czyli żadnych glutenów, słodyczy, tak dalej. Po prostu nieprzetworzone produkty najlepiej jeść i optymalne dla naszego organizmu. A co to? To już mówiłem w wielu filmach, co to? Na pewno nie są to bułki, makarony, pierożki, słodycze, ciasteczka i tak dalej. To na pewno nie są zoptymalizowane produkty dla naszego organizmu.
Dzisiaj chciałem Wam jeszcze przedstawić, co Was może wspomóc w tym. Wspomóc, już tak mówię od razu, ponieważ dieta jest potrzebna do tego. Ale mogą Wam tutaj pomóc te rzeczy. Przede wszystkim tutaj mamy pierwsze, to jest kolostrum. Kolostrum pewnie już słyszeliście, jest wiele rodzajów kolostrum, jednak to kolostrum jest inne. Ponieważ to kolostrum zostało przefermentowane przez bakterie Narine. O bakteriach Narine robiłem Wam ostatnio bardzo fajny film, dość taki mocny, że tak to nazwę, gdzie pokazałem Wam fakty, że Narine jest naprawdę czymś innym niż probiotyk. To nie jest bakteria probiotyczna, to jest bakteria ludzka. To jest szef wszystkich bakterii w naszym organizmie, który dyryguje te bakterie na swoje miejsca i pomaga im po prostu działać. To jest przede wszystkim Narine. I tutaj mamy to właśnie unikalne połączenie tego kolostrum i Narine razem w tym wszystkim, co czyni je takie unikalne. Ponieważ jak i Narine wspomaga naszą odporność, tak również kolostrum wspomaga naszą odporność, ale one razem połączone ze sobą wspomagają się jeszcze dodatkowo nawzajem. Czyli mamy jak gdyby podwójną moc tego wszystkiego. Dlatego jest to bardzo, bardzo fajne tutaj. Oczywiście jest potrzebne również odpowiednie odżywianie się tutaj, a nie byle co, żebyśmy po prostu sobie jedli i cieszyli się, że wszystko jest fajnie. Nie, dieta jest tutaj również potrzebna i dzięki temu tutaj pomagamy sobie uszczelnić to jelito. A mianowicie to działa najlepiej w połączeniu z tymi dwoma tutaj jeszcze narą. Mamy to niebieskie. Dlaczego to niebieskie? Ponieważ to niebieskie pomaga nam wyrzucać z organizmu wszystkiego rodzaju patogeny, czyli jakieś tam rzeczy, które nie są dla nas potrzebne w organizmie, to nam pomaga je stąd wyrzucić. Jakieś niepotrzebne bakterie i tak dalej, i tak dalej. Te inne rzeczy, których nie mogę powiedzieć, też pomaga je wyrzucać z organizmu, dlatego to niebieskie. Następnie mamy to czerwone. To łączymy wszystko razem, najlepiej za jednym razem sobie to brać, ponieważ to czerwone zawiera jeszcze dodatkowo pozytywne E. coli bakterie, ale do tego przejdziemy dalej, ponieważ to wszystko razem się tutaj łączy w jedną całość i współgra idealnie. Warto powiedzieć jeszcze tutaj, że mamy wiele różnych produktów fermentacyjnych i tak dalej, jednak w żadnej naturalnej fermentacji nie wytworzą Wam się bakterie Narine. One są po prostu tylko i wyłącznie u noworodków i pomagają taki start, jak gdyby całkowicie, żeby tą całą florę bakteryjną, tamte mikrobiom, tak się to prawidłowo nazywa, ustabilizować i żeby to działało. I później już ich praktycznie nie ma. Więc jeżeli my dzisiaj mamy taki niezdrowy tryb życia, to potrzebujemy po prostu z powrotem tego Narine, żeby nam mogło pomóc tą całą florę bakteryjną, ten mikrobiom ustabilizować, żeby to działało tak, jak ma działać. I tutaj właśnie połączenie tych trzech rzeczy, również z tym czerwonym, pomaga tutaj uszczelnić jelito przede wszystkim. A jak to działa? To Wam zaraz powiem, jak to działa. Mianowicie, nasze jelita, ścianka ich jest coraz cieńsza, przez to, że my po prostu jemy byle co. Również używanie kuchenek, na przykład indukcyjnych czy mikrofalowych, powoduje nam, że mamy rozszczelnione jelito. I to nie, że teraz gotujemy na tym jedzenie i że to jedzenie jest do bani, bo jest do bani i to i tak czy tak jest do bani, ale stojąc przy kuchence indukcyjnej czy przy mikrofali, pomimo, że ona jest niby klatką Faradaya, ona i tak przepuszcza promieniowanie, ponieważ jest to tak silne promieniowanie w środku, że ono przechodzi przez tą mikrofalę. O tym Wam też już mówiłem w ostatnim filmie na ten temat mikrofalówek, który też był. I kiedy to przechodzi, to promieniowanie, wybija to z naszych bakterii jelitowych jeden elektron. Co to sprawia? To sprawia, że te bakterie stają się niepełnosprawne. One nie potrafią już funkcjonować dobrze dla nas i zaczyna się proces obumierania. A dziś bardzo wiele kobiet, również i mężczyzn, stoi czasami godzinę, 2, 3. Niektórzy, którzy pracują, stoją cały dzień przy tej mikrofali i pracują przy tym. I to sieje ogromne spustoszenie dla naszego mikrobiomu w jelitach, ponieważ wytrąca jeden elektron z tych bakterii.
i przez to te bakterie po prostu obumierają. I na ich miejsce oczywiście wchodzą patogenne. A bakterie jelitowe pomagają tworzyć taką ścianę, która uszczelnia też całe jelito. I jest problem, kiedy tego po prostu nie ma. Także stojąc przy takiej kuchence czy mikrofali, no to przeważnie mamy ją na wysokości brzucha. No i wtedy mamy super promieniowanie prosto do brzucha, które niszczy nam cały mikrobiom. Tak to mniej więcej wygląda. I dlaczego to narinę? Ponieważ narinę bardzo silnie przylega do ścian jelita. I dodatkowo stymuluje teraz jelito do wytwarzania interferonu. Interferon jest to substancja bardzo silnie przeciwzapalna, stosowana na całym świecie w terapiach, przy jakichś przeróżnych chorobach i też bardzo często jest stosowana przy nowotworach. Jednak pamiętajmy o tym, że ten interferon, który tam jest używany w medycynie, to jest sztuczny interferon. Więc o wiele lepiej jest po prostu dać organizmowi te narzędzia, żeby on mógł sam wytworzyć swój interferon. I jest to tutaj w badaniach potwierdzone, że narinę pomaga właśnie wytwarzać interferon tutaj w naszym organizmie, ponieważ przylega bardzo fajnie mocno do ścianek jelita. Również to E. coli, które tutaj jest, które jest nam potrzebne, również przylega bardzo mocno tutaj do jelita i produkuje peptydy zwane kolcoidami, jak nie pomyliłem teraz nazwy, które również tutaj pomagają całemu organizmowi. Dlatego te trzy rzeczy współgrają razem optymalnie. Ludzie, którzy również stosowali te preparaty i trzymali się dobrej diety, w teście buraczkowym już nie sikają na czerwono, moi drodzy. Także ja nie jestem jedynym ewenementem, który to tak ma, tylko jest więcej ludzi, którzy tak mają. I wszyscy, którzy mówili już we wcześniejszych filmach, kiedy o tym mówiłem, a to jest bzdura, bo zawsze się sika na czerwono, no to masz po prostu niestety rozszczelnione jelito, jak sikasz na czerwono. I tyle w temacie tutaj. Więcej Ci tutaj na ten temat nie mogę powiedzieć. Moi drodzy, również narinę, jak i właśnie tu, gdzie też jest narinę i E. coli w tym czerwonym, stymulują wytwarzanie śluzu w jelitach. Im mamy więcej śluzu w jelitach, tym lepiej jest jelito również uszczelnione. Im mamy więcej śluzu, również lepiej odbudowują się kosmki jelitowe, przez co po prostu lepiej potrafimy wchłaniać pokarm i potrzebne rzeczy, które nam są potrzebne dla naszego organizmu. Bardzo wiele ludzi dziś ma strasznie krótkie kosmki jelitowe, a przy celiaki no to jest naprawdę bardzo źle, bo tam ich prawie wcale nie ma, a celiakia to jest po prostu bardzo mocna nietolerancja glutenu. Więc one tutaj, te bakterie stymulują również wytwarzanie właśnie śluzu. To jest tak zwany maślan. I co ciekawe, również jest coś takiego, w suplementacji można kupić coś takiego, co się nazywa maślan. Jednak pojawia się mały problem, ponieważ jeżeli będziemy stosować teraz maślan, a nie zmienimy naszej diety, czyli dalej będziemy mieli gluten, to co się wtedy dzieje? Ten gluten zostaje przyklejony do ściany jelit i po prostu tam siedzi i podrażnia to jelito jeszcze bardziej. Po prostu jelito zostaje zaklejone w używaniu samego maślanu. Tutaj jest natomiast odwrotnie, ponieważ to narinę i to E. coli zrywa ten gluten dokładnie ze ścian jelit i zajmują miejsce tego glutenu i dopiero wtedy stymulują śluz, który otacza całe jelito wokół i chroni je też przed tymi wszystkimi czynnikami. Dlatego samo stosowanie maślanu nie jest po prostu najlepszą opcją, szczególnie jeżeli mamy jeszcze po prostu gluten w diecie, więc to tak samo jak z tym interferonem. Lepiej po prostu jest dać organizmowi bakterie, które wytworzą naturalnie ten śluz w jelitach, niż po prostu zasuplementować sam maślan i liczyć na to, że wszystko będzie ok, ponieważ no to jest takie nie za bardzo, jak gdyby to współgra. Bo to tak jak Cię coś boli i bierzesz coś na to, żeby Cię nie bolało, ale nie usuwasz przyczyny tego, że Cię to boli. Także to w ogóle nie powinno na takim miejscu funkcjonować. Co ciekawe, również pani doktor, taka Karina z Armenii, pokazała bardzo fajnie jelita chorego człowieka od środka
i pokazała, że one były praktycznie czarne. Po 2 miesiącach takiej intensywnej kuracji bakteriami Narine i optymalizacją diety, te jelita po 2 miesiącach były idealnie. Nie były czarne, już były takie dosłownie idealne, takie jak powinny być. Tak to po prostu działa. Również Narine jest chyba jedną z najbardziej przebadanych bakterii na całym świecie, ponieważ badano tutaj 40 000 osób praktycznie w jednym badaniu, które trwało. To było badanie, które było robione tam, wiecie, tam dalej, w tym kraju, o którym lepiej nie mówić, szczególnie tutaj. I tam to po prostu bardzo fajnie przebadano, jednak te informacje później zostały fajnie ukryte, ponieważ nie chciano, żeby one wypłynęły. Te informacje na ten temat tych badań, że naprawdę to fajnie zadziałało. Więc już tam się tym zainteresowano i długo to badanie było po prostu ukrywane przez KG, no B. Wiecie, oni to po prostu ukryli całkowicie, to badanie, i to jest jedno z takich największych badań, bo przeważnie bada się 100, 200, 1000 ludzi, ale nie 40 000 ludzi. Także to jest naprawdę ogromne badanie. I jest takich badań też i więcej po prostu, gdzie tutaj już te bakterie przebadano, więc jest to chyba jedna z najlepiej przebadanych bakterii na świecie, która jest i która ma to potwierdzone właśnie badaniami swoje działanie. Także ten komplet jest naprawdę taki unikalny. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest zwykły probiotyk. I to nie jest probiotyk z maltodekstryną, która niestety, ale nie powinna nic szukać maltodekstryna w probiotykach, ponieważ jest bardzo, bardzo zła. To tak jeszcze na marginesie. I te 3 produkty tutaj, jeżeli chodzi o odbudowę jelit, idealnie ze sobą współgrają, moi drodzy. Także jeżeli kogoś to interesuje i chce sobie pomóc w tym, żeby szybciej uszczelnić swoje jelito, oczywiście z odpowiednią dietą, już to mówię, bo są ludzie, którzy mówią, a no wiecie, ja tam sobie zjem od czasu do czasu coś, a używam tego i też jest wszystko fajnie, pięknie, ale jeszcze piękniej by było, jakbyś tego czegoś od czasu do czasu nie używał, tylko sobie to idealnie zoptymalizował. No bo to tak jest, no po prostu ludzie tak mają, że czasem zjem sobie coś tam w nagrodę, bo coś tam. No dobrze, no masz nagrodę, zrobiłeś sobie nagrodę, ale swojemu organizmowi dałeś baty w tym momencie. No cóż, każdy ma swój własny wybór. Ja Wam przedstawiłem tutaj taką najlepszą, najszybszą metodę, jak uszczelnić swoje jelita. Z otrzymaniem oczywiście diety. Ale jak to już zrobicie, to już zależy od Was. Wy macie swój własny wybór na ten temat. Ja Wam przedstawiłem, jak ja bym to zrobił, jak ja to zrobiłem. A co Wy z tym dalej zrobicie, to już Wasza sprawa. Takie są po prostu fakty i to działa najszybciej na uszczelnienie jelit. Bez 2 zdań. Taką mam wiedzę na ten moment i taką Wam tutaj przekazałem. Jeżeli Was to interesuje, to macie tutaj cały ten pakiet tych 3 rzeczy zalinkowany w opisie tego filmu. Macie tam numer telefonu, macie tam jeszcze kod zniżkowy, gdzie to możecie kupić. Ja Wam życzę miłego dzionka, także opis, prawy dziubek tutaj pod ekranem, kliknąć, rozwinie się Wam opis. Tam wszystko znajdziecie. Miłego dzionka, trzymajcie się.